Dzień dobry. Dziś dwa wykrywacze, choć tak naprawdę film dotyczy Oryxa i Deusa 1, a wziąłem Manticora po to, by był jakiś punkt odniesienia. Oczywiście nie mam identycznej cewki do Manticora jak do Oryxa, czyli cewki eliptycznej 10×5 cala. Jednak ta dziewiątka myślę, że będzie fajnie obrazować, jak te wykrywacze się zachowują w testach głębokościowych. Pamiętajcie, że testy głębokościowe to tylko teoretyczne możliwości głębokościowe wykrywacza. Wiele zależy tutaj od użytkownika, tak więc nie bierzcie tego dosłownie. Więc co pierwsze? Pierwsze może pokażę Wam Manticora. Manticore z cewką 9, całkiem dobry wykrywacz, albo bardzo dobry. Co do ustawień, by tego filmu nie przedłużać, użyję Generala. Na ustawieniach Recovery 4, wycinanki Iron Limits, tak. Dźwięki moje ulubione Enchanted, strojenie do gruntu, wykrywacz dostrojony, u mnie stroi się na nisko, na 8. Test głębokościowy, pole testowe powstało 13 lat temu, monety, ziemia ubita, monety od 13 lat w gruncie. Pierwszym celem będzie dwugroszówka polska. Pinpoint. Myślę, że tak. Czasami ten sygnał tam się staje jednostronny. Identyfikację macie na wyświetlaczu pozytywną. Tym bardziej, że mam włączone czerwone cyfry. 5-groszówka na głębokości 25 cm. Dodatkowo cegły nad nią. Boratynka na 20. Zawsze tutaj charakterystycznie w wielu wykrywaczach wysoko identyfikowana i wysoki ton. Czułość wykrywacza jest ustawiona na 24, jest to dla mnie czułość wysoka w moich gruntach. No i cóż, teraz cel troszeczkę głębszy. Tutaj pod tym zielonym znacznikiem na 32 cm 2 kopejki, Rosja carska. Myślę, że dosyć tak słaba. Jeden krajcar, moneta srebrna, mała, XVIII-wieczna, super, identyfikacja 25-27, 3 krajcary Ferdynanda chyba, Habsburga, na głębokości 25 cm. Jak widzicie, identyfikacja tutaj na dole. Grunt, tak jak kiedyś Wam opowiadałem, powoduje dryf tej identyfikacji. Nie jest ona na linii, albo czasami w górze, albo czasami na dole. Więc wycięcie zbytnie dolnego zakresu Iron Biasu spowodowałoby nieszczęście w postaci braku możliwości znalezienia. Tu jest żelazo, więc z tego podejścia cel jest maskowany. Dwa ostatnie cele na tym polu testowym to cele w postaci półtoraka na 25 cm. Niewątpliwie wykrywane. I Silbergroschen na gdzieś 22-23 cm. Również identyfikowany na dole. Tak więc
Widzicie, że Manticore spisuje się tak jak przystało na najdroższy wykrywacz na świecie. Bardzo dobrze. Mimo że ma cewkę dziewiątkę. No i teraz ORX, wykrywacz można powiedzieć z innej bajki. W naszym hobby jest spora rotacja, więc wykrywacz pomału jest zapominany i nowi użytkownicy nawet nie wiedzą, że taki pomału wykrywacz jest. Chociaż może jeszcze z ORX-em jeszcze w miarę to jest świeże. Jednak bardziej ludzie wybierają Deusa 1, mimo że ORX jest równorzędnym wykrywaczem z mojego punktu widzenia. Jaki program? Myślę, że jest to test głębokościowy, więc użyję programu Deep. Co z nim zrobię, to zmniejszę dyskryminację na 5,5, czyli może taka moja norma akurat w ORX-ie. Standard, bym powiedział inaczej. Co do reaktywności, to pozostawię na poziomie 2, bo chciałbym, żeby to było w miarę fabryczne i czułość również pozostawię na poziomie fabrycznym. Strojenie do gruntu. On się stroi tutaj na 84. Temat tak naprawdę tego filmu będzie dotyczył bardziej, myślę, gruntu. Pokażę Wam, co się będzie działo. Tu jest żelazo. Myślę, że to też żelazo. I pokażę Wam teraz jeden chyba z najtrudniejszych celi na tym polu testowym, czyli dwugroszówkę na 20, kiedyś 4 chyba centymetrach. Trudno mi teraz mówić o głębokości, dlatego że to się może zmieniać, prawda, i tego gruntu może przebywać. Nie mam identyfikacji, bo wiecie dokładnie o tym, że Deus 1 i ORX nie mają głębokiej identyfikacji, a jest to czasami również przewaga, dlatego że nie zmyli Was jakaś dziwna identyfikacja, którą wykrywacz będzie dawał. Powoli, szybko, niewątpliwie wykrycie tutaj następuje, nie? Dobra. 5-groszówka, 25 cm. I boratynka na 20 cm. Myślę, że całkiem przyjemnie, nie? No i teraz cel głęboki, absolutnie nie pasujący do tej cewki, czyli cewki chyba najmniejszej, jeśli chodzi o gamę wykrywaczy XP. 2 kopejki na 32 cm. Jak widzicie, nie ma problemu. Powoli, szybko wykrywane. Jeden krajcar, moneta srebrna. Troszeczkę wyżej ją pokazuję, o centymetr od znacznika. Pamiętajcie, że mniejszą cewką trzeba sobie bardziej trafić. Nie ma takiego marginesu błędu. No i teraz moneta 3-krajcarowa na 25 cm, moneta XVII-wieczna. Jakby nie kombinować, wykrywalność bardzo dobra. Z podejścia maskowanego niestety nie. No i 2 ostatnie cele. To cele w postaci 1,5 na 25 cm.
Myślę, że wykrywalność potężna. Zwróćcie również uwagę, co się dzieje z gruntem. I Zilbergroschen na 22 cm. Pokazałem Wam wykrywacz, który powszechnie, cewkę, która powszechnie używana jest jako cewka płytka, nie nadająca się do głębokich celi. Jak ona działa w teście głębokościowym? Myślę, że działa doskonale, nie? Jednak tutaj wiele zależy od gruntu. Wykrywacz został dostrojony na tak zwaną pompkę, czyli na tak zwane pompowanie. Jest to, by wartości były zgodne. Jak widzieliście, te wartości tutaj się wahały, dlatego że nie ma miejsca, w którym grunt jest identyczny. Na jednym polu grunt może się wahać w zależności od warunków gruntowych i może dochodzić do tego, że grunt będziecie mieli nawet 87 czy 88 w tym miejscu, a będzie również 83. Powoduje to wtedy, że w słuchawkach słyszycie falsy, a również, że będziecie mieli tak zwany sygnał dziury. Sygnał dziury to jest temat, który znany jest przynajmniej mi od 20 lat, prawda? I aktualnie teraz jest rozbijany na wszelkie atomy i faktycznie występuje. Jednak te cele, które tutaj są zakopane lat temu 13, może te dwa ostatnie, może 11 lat temu. Jednak tu nie mam żadnej możliwości mówienia o sygnale dziury i o wzmocnieniu tym sygnałem dziury wykrywalności tych monet. Bo te monety są, można powiedzieć, w trybie łąkowym, są na nieoranym polu. Wielu z Was, również ja, prowadzi poszukiwania na polach ornych. No to przecież to pole jest orane co roku, nie? Więc jak tam można rozmawiać na temat spójności gruntu, jeśli ten grunt do głębokości tam 21 czy 2 cm był orany, nie? No, więc tu miejsce jest ubite, więc tutaj nie ma dyskusji, że ktoś wykopał świeżą dziurę i ktoś chce Was oszukać, czy zmanipulować jakiś sprzedawca, by ukazać jakąś gigantyczną głębokość tej wykrywaczy. Jednak wykrywacz z nieprecyzyjnie dostrojonym gruntem albo zaniżonym gruntem, jeśli chodzi na przykład o deusy, nie? Będzie miał tendencję do wykrywania zaburzeń gruntowych. Również oprócz poprawy możliwości teoretycznych głębokościowych, nie? Tak więc ja zawsze robiłem w ten sposób, że robiłem tą metodę 3 klików, nie? Że stroiłem wykrywacz do gruntu, chociaż popatrzcie tutaj, grunt jest ustawiony na 84, a przed chwilą miałem tutaj grunt podany, wykrywacz mi zbadał grunt na 87, nie? Więc tak naprawdę ten grunt powinienem znacznie wyżej ustawiać, nie? Ale ja stosowałem często strategię tak zwanych 3 klików, czyli robiłem po dostrojeniu do gruntu podbijałem o 3 do góry. W normalnym miejscu było ok. Więc teraz tak. Teraz mam wykrywacz. O, może inaczej. Zrobię to tak, w ten sposób, że dostroję tutaj wykrywacz. O, tu muszę. Mam wykrywacz dostrojony na pompkę. Wartości są obydwie zgodne. Wartość ustawiona i wartość, jaką podaje wykrywacz. Wykrywalność celu. 1,5. Zilbergroschen bardzo dobra. 3 kreski do góry. Wykrywalność o wiele gorsza. 1,5. Praktycznie nie wykrywamy. Zilbergroschen wykrywamy. Jednak czasami pokazuje mi się tutaj wartość 87, więc dobiję do 87, by wykrywacz totalnie uspokoić. Półtorak na tych ustawieniach, można powiedzieć, fabrycznych milczy, a Zilbergroschen jest jeszcze jakimś tam klikiem, jest dobrym celem, można powiedzieć, do wykrycia. Teraz sobie wrócę na
pole testowe i pokażę Wam, co zmieniło się w tym, na tej części tego pola. Dwugroszówka, która była wykrywana przy gruncie dostrojonym na pompkę. Jest ciszej, ale wykrywalność jest. Jest gorzej, ale wykrywalność jakaś jeszcze tam jest. Boratynka. Nie ma wykrywalności. Dwie kopiejki. Jakiś trzask jest. Jeden krajcar, moneta srebrna. Ona jest chyba o 18 cm. Jest wykrywalność. 3 krajcary na głębokości 25. To powinien być taki szczątkowy, widzicie, kapselek. Jest wykrywana. Niewątpliwie na tych ustawieniach doszło do pogorszenia się tych możliwości głębokościowych wykrywacza wtedy, gdy skorygowałem grunt do góry, czyli stworzyłem bezpieczne ustawienie. Nie zawsze będzie tak, że w wykrywaczu potrzebna jest głębokość. Charakterystyka pola ornego to raczej nie ma w sobie potrzeby tej głębokości, przynajmniej dla mnie. Bardziej by mi zależało tutaj na czułości tego wykrywacza i znajdowaniu drobnych celi, dlatego że nie mam co liczyć na cele jakieś ogromne czy duże na takim polu, nie? Dodatkowo celi drobniejszych jest o wiele więcej. Tak więc całkiem możliwe, że inaczej bym tutaj dostroił grunt, inaczej bym ustawił ten grunt, gdybym szukał w terenie na przykład łąkowym, tak jak tutaj, a inaczej na przykład w polu ornym, gdzie jest dużo zaśmieceń, gdzie zależy mi przede wszystkim na stabilności. Jeśli jestem zaawansowanym użytkownikiem wykrywacza Deus 1 czy ORX, to umiem słuchać tego wykrywacza. Na tym to polega. I wiem, co ten wykrywacz mówi, jeśli grunt będzie zaniżony albo zawyżony. Zaniżanie gruntu, czyli zaniżenie gruntu następuje wtedy, jeśli jadę z minusem w dół. Jest również możliwe. W niektórych typach gruntu zaniżenie jego ustawienia może dodać Wam głębokości bez straty stabilności. Sygnał dziury nie występuje oczywiście też wszędzie, nie? Najgorsze są miejsca właśnie wilgotne, gdzie jest glina, to wtedy ten sygnał dziury jest częściej jakby występujący, ale to nie jest tylko narzędzie manipulacji dla jakichś tam telemarketerów na YouTubie, ale to jest również broń dla osoby zaawansowanej w użytkowaniu wykrywacza. Wykrywacz ORX, jak i Deus 1 dla mnie to są wykrywacze, które mają jeszcze analogową duszę. A z tymi wykrywaczami właśnie jest tak, że tu jest żelazo, nad żelazem byłem, że można je kręcić mocniej. Tak jak, nie wiem, ze starym samochodem i starym silnikiem, że jest tam zapas mocy, którą możecie wykorzystać, którym zaawansowany użytkownik może w jakiś sposób sobie poprawić wykrywalność celi. Ale to jest użytkownik, ten użytkownik musi słuchać tego wykrywacza i rozumieć, co ten wykrywacz z zaproszeniem gada, nie? W jaki sposób się zachowuje i odpowiednio do sytuacji dopasować się do tego, co się dzieje, nie? Wiadomo, że nie mogę używać zaniżenia gruntu wtedy, gdy wykrywacz będzie niestabilny. Wykazałem Wam na tym tutaj prostym przykładzie badalną i od wielu lat znaną rzecz, że zabawa gruntem w wykrywaczu Deus 1 czy ORX, czy Gold Max Power, czy Golden Mask daje głębokość. Tak, daje głębokość.
Jeśli wykorzystacie ją mądrze, no to w tym momencie będziecie mieli głębszy wykrywacz. Pokazałem Wam również cewkę, która jest powszechnie znana jako cewka płytka do celów głębokościowych i ta cewka wcale nie ustępuje Manticorowi za 9000, nie? A ja sobie sprawiłem, że tak powiem, prezent, kupując cewkę i panel razem chyba za 1500 zł, nie? No ale wiecie, no, rozumiecie. Można z takich starszych wykrywaczy wycisnąć więcej. Z tych tak zwanych analogowych wykrywaczy, chociaż dla mnie wykrywacz, bo widzicie, no tutaj nie macie pokrętełek, nie? Dla wielu osób, jak są pokrętełka, to jest wykrywacz analogowy, nie? A z przyciskami jest cyfrowy. Mam też wyświetlacz, że to wskazałoby, że ten wykrywacz jest wykrywaczem cyfrowym, nie? Ale to tak nie do końca jest, nie? Dlatego, że to jest tylko jakby wizualizacja. To tak jak w samochodzie macie pokrętło, nie wiem, nawiewu i możecie mieć je elektroniczne, albo możecie mieć je analogowe, czyli może być zwykłym pokrętłem, nie? Ale działa w ten sposób i to nie świadczy, że sam system jest analogowy czy cyfrowy, tylko jest sposób jego, że tak powiem, manipulacji nim. Tak samo jest z Oryxem, nie? On po prostu ma jeszcze, i Deus 1 mają jeszcze analogową duszę. Goldmax Power ma bardziej tą analogową duszę, Deus 1 już ma jej troszeczkę mniej i Oryx, a Deus 2 już jej ma jak najmniej, prawda? Kwestia dodatkowo oprogramowania. Nowoczesne wykrywacze, tak jak Manticore, opierają się na oprogramowaniu, więc bardziej jest, o wiele więcej jest tam tak zwanych ustawień, które są programowalne, nie? I które konstruktor programuje, żeby w określony sposób się wykrywacz zachowywał. Ale nie można zaprogramować wszystkiego. O wiele lepszym rozwiązaniem jest używanie swojego prywatnego mózgu do analizy i to daje wykrywacz, powiedzmy, o duszy analogowej, że Wy sobie możecie sami możecie sobie przeprowadzić analizę w swojej głowie, a nie opiera się na jakichś tam algorytmach, które albo działają, albo nie. Konstruktorzy produkują i budują takie algorytmy, jednak tak jak wiecie, to co nas otacza jest nieskończone, nie? Więc jest również nieskończona ilość algorytmów, nie? One wszystkiego nie opisują i do wszystkiego nie służą, więc znacznie lepszym rozwiązaniem jest wtedy używanie swojej głowy do analizy. Oczywiście nowoczesne wykrywacze są robione dla nowoczesnych użytkowników. Nowoczesny użytkownik myśli, tak można spłycając sprawę, można powiedzieć, że myśleli i chce myśleć mniej, nie? Chce iść, wykryć i wykopać. Nie chce mu się myśleć na temat tego, co to tam, jaki to jest dźwięk, co to może być i tak dalej. Nie chce ten nowoczesny użytkownik analizować tego. A do tego są stworzone takie wykrywacze jak Legend, Versa, Equinox, Manticore, gdzie wszystko zmierza do jakiejś tam określonej ustawień, nie? I tak naprawdę niewiele potrzeba tego myślenia, bo wykrywacze dają tak dużo od siebie, że wystarczy tylko kupić ten wykrywacz, mieć dobre miejsce i po prostu on sam znajduje, nie? Tak to wygląda teraz w tym nowoczesnym świecie. Z wykrywaczami o duszy, to powiedzmy analogowej, jest troszeczkę inaczej. Są to wykrywacze dla osób, które chcą troszeczkę więcej sobie na przykład porozkminiać, nie? I myślę, że dzięki temu można więcej uzyskać. Myślę, że użytkownik o dużym zaawansowaniu, o dużej chęci nauki, słuchaniu, bo wiecie, że niektórzy ludzie nie lubią słuchać, oni lubią mówić, nie? Więc dla osoby, która lubi słuchać, co ten wykrywacz mówi, to można uzyskać więcej. Pokazałem Wam, że można takiego, za przeproszeniem, gównianego, malutką ceweczkę z Oryxa kręcić bardzo wysoko, nie? I ten wykrywacz, mogę go tak kręcić, że w teście pokażę Wam z prawej rzeczy, które są nie do uwierzenia, jeśli chodzi o głębokości. Tym bardziej, że używam przecież, można powiedzieć, najpłytszej cewki, nie? Na większych cewkach można by uzyskać więcej, kręcąc właśnie między innymi gruntem. Można wprowadzić pewną kombinację, dlatego że
można próbować zaniżać czułość, a poprawiać możliwości głębokościowe gruntem, nie? Jest to też pewne rozwiązanie, dlatego że nie dochodzi wtedy do wzmocnienia tego, co słyszycie, tylko do sposobu, w jaki wykrywacz widzi ten grunt i te cele, nie? To są dwie różne sprawy i to są dwa różne podejścia do wykrywalności wykrywacza. No to tyle Wam, że tak powiem, dość dużo tutaj Wam nagadałem na ten temat. Miałem zrobić jeszcze test w innym miejscu, by pokazać Wam jeszcze bardziej tą różnicę, w jaki sposób można, że tak powiem, kręcić wykrywacz do duszy analogowej, by osiągać więcej, ale myślę, że film jest wystarczająco długi, więc na tym chyba dzisiaj pozostanę. Do usłyszenia, trzymajcie się, do następnego filmu.